To jeden z najlepiej przebadanych suplementów w historii medycyny sportowej. Setki badań, metaanalizy, konsensus naukowy. A mimo to wciąż słyszę, kreatyna niszczy nerki. To prawie steryd. Zatrzymuje tylko wodę. Więc jak to w końcu jest? Dzisiaj pokażę Ci, jak kreatyna działa na poziomie komórki, co naprawdę robi z mięśniami i mózgiem i czy jest choć jeden powód, żeby zdrowa osoba miała się jej bać. Zaczynamy od podstaw, bo bez zrozumienia mechanizmu nie zrozumiesz reszty. Czym jest kreatyna? Kreatyna nie jest suplementem z siłowni. To naturalny związek chemiczny obecny w Twoim organizmie. Około 95% znajduje się w mięśniach, reszta między innymi w mózgu. Organizm produkuje ją sam głównie w wątrobie, nerkach i trzustce z aminokwasów, glicyny, argininy i metioniny. Jej podstawową funkcją jest magazynowanie energii w postaci fosfokreatyny. I tu zaczyna się cała historia, bo kreatyna nie buduje mięśni bezpośrednio. Ona zwiększa zdolność komórki do szybkiego wytwarzania energii, a energia to fundament wszystkiego. Jak działa kreatyna? Każda komórka w Twoim ciele działa dzięki cząsteczce ATP. To biologiczna waluta energetyczna. Problem jest taki, że ATP wystarcza dosłownie na kilka sekund intensywnej pracy. Kiedy robisz sprint, serię przysiadów, wyskok, ATP kończy się błyskawicznie i wtedy wchodzi fosfokreatyna. Oddaje grupę fosforanową i pozwala błyskawicznie odtworzyć ATP, bez tlenu, bez skomplikowanych procesów, natychmiast. Suplementacja zwiększa zasoby fosfokreatyny w mięśniach nawet o od 10 do 30%. Efekt? Możesz wykonać jedno powtórzenie więcej, kilka kilogramów więcej, sprint minimalnie szybciej. I to minimalnie powtarzane setki razy w treningach daje realną różnicę adaptacyjną. To dlatego kreatyna działa. Nie dlatego, że pompuje wodę, tylko dlatego, że zwiększa dostępność energii. Kreatyna a mięśnie. Metaanalizy pokazują jednoznacznie. Osoby trenujące siłowo z kreatyną uzyskują większy przyrost siły i masy mięśniowej niż grupa placebo. Część wzrostu masy w pierwszych tygodniach wynika z retencji wody wewnątrz komórki mięśniowej, ale to nie jest zalanie podskórne. To nawodnienie komórkowe, które samo w sobie może działać anabolicznie, bo komórka odbiera je jako sygnał sprzyjającego środowiska do wzrostu. Długofalowo jednak wzrost masy to efekt większej objętości treningowej i lepszej adaptacji. To jeden z najlepiej udokumentowanych efektów w całej suplementacji sportowej. Kreatyna a mózg. I tu robi się naprawdę ciekawie. Mózg również zużywa ogromne ilości ATP. Badania sugerują, że suplementacja może wspierać funkcje poznawcze w warunkach niedoboru snu, zmęczenia poznawczego czy stresu metabolicznego. Pojawiają się też wstępne badania dotyczące wsparcia leczenia depresji jako dodatek, potencjalnej neuroprotekcji, poprawy funkcji u osób starszych. To wciąż obszar rozwijający się, nie mamy jeszcze twardych rekomendacji klinicznych, ale kierunek jest bardzo obiecujący. Kreatyna przestaje być suplementem dla kulturystów. Staje się związkiem o potencjale ogólnoustrojowym. Kreatyna a nerki, czy jest się czego bać? To najważniejszy fragment. Po pierwsze, u zdrowych osób nie ma dowodów, że kreatyna uszkadza nerki. Problem bierze się z jednego faktu. Suplementacja zwiększa poziom kreatyniny we krwi, ale kreatynina to metabolit kreatyny. Jeśli zwiększasz podaż kreatyny, naturalne jest, że rośnie jej metabolit. Wzrost markera nie równa się uszkodzenie narządu. To tak, jakby po zjedzeniu buraków uznać, że masz krwotok, bo mocz zmienił kolor. Badania trwające nawet kilka lat nie wykazują pogorszenia funkcji nerek u zdrowych osób. Natomiast, i to ważne, osoby z istniejącą chorobą nerek powinny konsultować suplementację z lekarzem. Tu ostrożność jest uzasadniona. Ale demonizowanie kreatyny u zdrowej populacji nie znajduje potwierdzenia w literaturze. Najczęstsze mity. Kreatyna to nie steryd, nie wpływa na receptory androgenowe, nie jest hormonem, nie ma jednoznacznych dowodów, że powoduje łysienie. Jedno małe badanie wykazało wzrost DHT, ale nie potwierdzono tego w kolejnych analizach. Nie trzeba robić cykli, nie ma mechanizmu, który wymagałby przerw. I nie działa tylko przez wodę. Gdyby tak było, nie poprawiałaby realnie siły i mocy. Podsumowanie.
Kreatyna jest jednym z najlepiej przebadanych suplementów. Działa poprzez system energetyczny ATP. Poprawia siłę i wydolność krótkotrwałą. Ma obiecujący potencjał neurologiczny. U zdrowych osób jest uznawana za bezpieczną. Największym problemem kreatyny nie są jej skutki uboczne. Największym problemem jest dezinformacja. Jeśli ten materiał uporządkował Ci temat kreatyny, zostaw subskrypcję. A jeśli chcesz, żebym przeanalizował konkretny suplement, napisz w komentarzu. Bo w tym kanale oddzielamy badania od mitów.